Drodzy widzowie, przepyszna przekąska słodka, rogaliki drożdżowe z nutellą. Pokażę w tym odcinku, jak zrobić ciasto od A do Z. Żeby te święta były jeszcze słodsze, jeszcze przyjemniejsze, pokażę, jak zrobić lukier do tych rogalików. Także zapraszam. Zaczynamy od tego, że najpierw rozrobimy drożdże. Ja tu mam jedną kostkę, słuchajcie, i ja zawsze zapominam, jaka ona jest duża. 40 gram. 40 gram tu mi pani kamerzystka podpowiada. Dziękuję pani Małgorzato. Tak, tą drożdżę kruszę. Dodaję trochę cukru i dodaję łyżkę mąki. Teraz to wszystko trzeba dobrze wymieszać i odstawiam w ciepłym miejscu. No w trakcie, jak będę ciasto wyrabiał, to te drożdże urosną. To się nazywa, o ile dobrze pamiętam, rozczyn. Ten rozczyn musi urosnąć, musi zacząć pracować. Wtedy dodajemy, jak już zacznie pracować, do ciasta. Moje drożdże podwoiły objętość, jak widać, także możemy robić ciasto dalej. Teraz przesypuję mąkę. Kilogram mąki jest potrzebne. Wsypuję prawie cały. Tak, zostawiam trochę tylko na dnie, żeby podsypać po prostu później przy rozrabianiu ciasta. Przy wałkowaniu. Dodaję drożdże. Dobrze. Teraz dodaję 2 jajka. Jajka w całości. Znaczy w sensie, że całe jajka, żółtko i białko. Dwie łyżki cukru. Cukier waniliowy jeszcze, jedną torebkę. Z cynamonem już nawet. Tak. Akurat taki trafił. Nie to, że był specjalnie, ale po prostu taki. Ja to ciasto będę wyrabiał tutaj w robocie kuchennym, ale równie dobrze możesz po prostu w rękach to zrobić. Ciasto musi się do takiego momentu wyrobić, żeby ładnie odchodziło od ręki, nie przyklejało się. I stopniowo będę dodawał masło. Masło takie luźne dobrze, żeby było, w sensie nie za twardo. Całą kostkę masła. Ciasto jest ładnie wyrobione. Zrobiła się ładna kuleczka, teraz jeszcze trochę podsypię mąką i odstawię tak, żeby zaczęło pracować, niech trochę urośnie. Jakieś pół godziny do 40 minut po prostu to ciasto musi zacząć pracować i wtedy będę robił dalej. Więc dokładnie tak podsypuję tutaj mąką. Ciasto, proszę zobaczyć, odchodzi od ręki, nie klei się, czyli jest idealnie wyrobione. I taką kulkę po prostu wrzucam tu z góry trochę mąką, ręcznik na górę i odstawiam, tak jak mówiłem, na około 40 minut. Do wyrośnięcia. Aż zacznie pęknie. pracować. O, dokładnie, jak pęknie. Zobaczcie, ciasto tak ładnie urosło. Ja nie powiedziałem wcześniej, ale ja to ciasto do wyrośnięcia włożyłem do lodówki. To ciasto drożdżowe wkładamy do lodówki, żeby wyrosło. I teraz wyjmuję i dzielę na 4. Podsypię trochę mąką. I dzielę kulkę na 4. Biorę 1/4 części, znaczy ćwiartkę. O. I teraz muszę to rozwałkować, muszę zrobić z tego koło.
Koło już mam, co prawda jeździć na tym się nie da, ale przypomina kształt koła. I teraz dzielimy. Ja dzielę to najpierw na 4, później te wszystkie 4 części jeszcze na pół. I teraz możemy zrobić takie duże, ale dla mnie to są za duże, ja wolę mniejsze te rogaliki, bo to ma być przekąska, świetna przekąska świąteczna. Czyli to jeszcze wszystkie te części na pół. Teraz nakładamy Snickersa. Ja robię ze Snickersem, przepraszam, z Nutellą. I nakładamy tutaj na górną część, tak nie za dużo. Ta Nutella się fajnie jeszcze rozleje. Jedną łyżeczką nabieram, drugą łyżeczką zdejmuję. Nutellę mam rozłożoną, teraz zabieram się za wijanie. Dobrze, zacznę od tej strony. I mamy pierwszego zrobionego. Teraz wszystkie kolejne dokładnie tak samo. Od tej grubszej zwijamy strony do środka. Lekko wywijamy i kładziemy tą końcówką do dołu. Słuchajcie, tutaj jest też tak ważne, żeby to pierwsze co zawijamy, tak przygnieść, trochę zakleić, żeby ta czekolada nie wypłynęła. I dalej, po prostu dalej już normalnie zawijamy. Ale na początku trzeba zagnieść, ja może tu pokażę do kamery. O, damy tak, tutaj te boki zaklejam i dalej to już idzie po prostu ładnie, jest zaklejone, ta czekolada nie wypłynie. Z czekoladą, bo gdy robimy z jabłkiem, nie ma problemu. Jabłko się nie wyśliznie. Teraz rozbiję jajko. Możesz dać samo żółtko, a możesz dać całe jajko. Ja wolę całe jajko do wysmarowania. Po prostu to musisz roztrzepać. Smarujemy rogaliki na górze. W międzyczasie proponuję już nastawić, jak zawijasz, nastawić piekarnik, tak jak ja to zrobiłem. 180 stopni góra-dół, bez termoobiegu. Tak przygotowane rogaliki na około pół godziny, jak będą już takie fajne, rumienne, z 1 kg wychodzą 2 takie blaszki, ta już czeka, żeby ją do piekarnika włożyć. Jedna jest w piekarniku, także z jednej porcji wychodzi około 70 sztuk rogalików, różnej wielkości oczywiście. Chcemy podarować Ci prezent. Darmowy e-book w formie listy 14 zdrowych obiadów dla całej rodziny. Pobierz koniecznie teraz nasz darmowy e-book. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego filmu. Pierwsza partia rogalików jest zrobiona, teraz bierzemy się za lukier. Będziemy je lukrować jeszcze. Tu mam wodę z cytryną, z sokiem z cytryny i dodaję do cukru pudru. I po prostu teraz mieszam, żeby była odpowiednia gęstość. O, 3 łyżki tej wody z cytryną za dużo. Ta gęstość nie jest odpowiednia, czyli dodaję jeszcze cukier puder.
Zobaczmy teraz, jak on wygląda, ten rogalik w środku. Zobaczcie, czekolada nic nie wypłynęła. Cała czekolada jest w środku. Wiecie co? Taka słodka przekąska na święta, po prostu to jest niebo w gębie. Coś pysznego. Jest idealne. Te rogaliki naprawdę są idealne na każde święta. Taka słodka przekąska. I wiecie, co jest z nich fajne? Że można je zamrozić i po wyjęciu z zamrażarki one są identycznie świeże. Zachowują całą świeżość. Także z naszej strony w dzisiejszym odcinku to wszystko. Ja zachęcam do subskrybowania. Dajcie komentarz, jak Wam wyszły te rogaliki, o ile je zrobicie. Do zobaczenia w następnym odcinku.